Wiadomo, że było troszkę presji przed tą walką, ale czułem się tak jak przed każdymi zawodami. Zbyt dużo respektu miałem do jego ataków. Na pewno bym to inaczej rozegrał. Dużo więcej bym szedł na jakieś wymiany. A Craig Jones teraz ogłosił jakiś turniej 8-osobowy o 10 baniek. Myślisz, że odezwie się do ciebie? Na ten moment nie mam żadnego ważnego kontraktu. Przejdźmy może do Australii. Lachlan obiecał nam, że albo ogarnie Levi'a, albo kangury. I na koniec tygodnia stanęło na tym, że pokaże nam kangury. Więc Cześć, dzisiaj porozmawiam z Pawłem Jaworskim, świeżo po walce w One. Porozmawiamy o kulisach walki, o całym wyjeździe, też o twojej wycieczce do Australii, gdzie spotkałeś się z Lachlanem. Także cześć Paweł. dzień dobry, witam. Zawalczyłeś z Tajem Ruotolo, z mistrzem organizacji One, który jest tam niepokonany. To nie jest twój pierwszy superfight, ale na pewno pierwszy taki na takim poziomie. Wcześniej walczyłeś też w Polarisie. Jak byś mógł porównać te dwie organizacje? Tak, no największą różnicą między Polarisem a One'em jest to, że Polaris jest troszkę bardziej sfokusowany na jiu-jitsu i są tam tylko i wyłącznie takie eventy. Przez co jest trochę mniejszy, nie jest aż tak popularny i tak duży jak One, także to jest taka, no, wydaje mi się, że największa różnica. Oba eventy były mega dobrze profesjonalnie zorganizowane, także jakby wszystko było tak, jak być powinno. Na pewno ranga walki, którą miałem na Polarisie, a którą miałem teraz na One, była kompletnie inna, ze względu na to, że walka była z Tajem, który jest, tak jak wspominałeś, pierwszy w rankingu w mojej kategorii, też jest mistrzem, jest tam niepokonany, ma tam chyba 8 czy 9 wygranych z rzędu, także na pewno to była dużo cięższa walka i tyle jakby. Ciężko powiedzieć coś więcej o tych organizacjach, bo tak naprawdę jak można sobie wyobrazić albo pomyśleć, co powinno być na takiej gali, to wszystko to było. To jakby nie było żadnych dziwnych, śmiesznych sytuacji, wszystko było mega profesjonalne. No i bardzo mi miło, że mogłem tam wystąpić. Ty głównie zbudowałeś swoją karierę na startach gdzieś w turniejach. Jak duża to jest różnica występ w takim turnieju, gdzie masz kilka tych walk, drabinkę i tak dalej, w porównaniu do właśnie walki, prawie walki wieczoru. To był w sumie co-main event tego wydarzenia, gdzie specjalnie się przygotowujesz pod jednego przeciwnika i jakby jesteś na tym skupiony. Kurczę, na pewno przygotowania wyglądają troszkę inaczej ze względu na to, że mogę stricte skupić się na jednym przeciwniku, na tym, co on robi. Porównując to do zwykłych zawodów, no to tam muszę bardziej się przygotować tak ogólnie, mniej więcej troszkę pod każdego przeciwnika, bo koniec końców i tak drabinka jest wylosowana na 3-4 dni przed, także do samego końca nie wiadomo, z kim będę mógł się spotkać. Oba formaty bardzo lubię i kurczę, pierwszy raz miałem aż tak długi obóz przygotowawczy pod Superfighta. Wcześniej to wszystko było wymieszane z zawodami, więc to była taka największa różnica w trakcie tych przygotowań. Nie miałem żadnych startów przed, miałem ponad 2 miesiące przerwy od startu, więc to było troszkę dziwne, nienaturalne dla mnie, ale było okej, było spoczko. A jak myślisz, no bo teraz mówisz, że to było coś takiego nowego dla ciebie. Czy to miało pozytywny wpływ, czy myślisz, że lepiej było jednak przez ten czas gdzieś tam jeszcze wystartować? I jak to oceniasz z perspektywy czasu? Nie wiem, czy jakiś dodatkowy start by mi pomógł. W poprzednim roku bardzo dużo startowałem i moim celem było złapanie doświadczenia i wydaje mi się, że już można powiedzieć, że złapałem jakoś to doświadczenie. Wiadomo, że mogło być zawsze lepiej, ale psychicznie czułem się okej, czułem się dobrze przygotowany fizycznie również, więc wszystko powinno być tak, jak powinienem zrobić, ale wynik nie jest taki, jaki być powinien, ale trudno. No do tego myślę zaraz wrócimy, ale opowiedzmy trochę o walce, zacznijmy od początku. Pierwsza sekunda walki, Taj Ruotolo się rozpędza o liny i cię obala. Czy czułeś się zaskoczony? Co było w twojej głowie w tym momencie? Czy twój gameplan się jakoś posypał, czy to było okej dla ciebie? Nie, to było jak najbardziej dla mnie okej, ze względu na to, że nie mogliśmy wciągać do gardy bez ataku, czyli
na przykładzie jakiejś tam sytuacji, jakbym tylko złapał nadgarstek, usiadł i zaczął grać gardą, to pozycja zostałaby zresetowana do stójki i dostałbym karę. Co też się wiązało z konsekwencjami finansowymi. A jeżeli bym wciągnął do gardy albo nie wiem, rzuciłbym się do tej gardy, od razu miałbym próbę ataku na nogi, to wtedy by było ok, mógłbym grać gardą. Więc też, jeżeli ktoś by mnie obalił, no to po prostu jest obaleniem, nie jest wciągnięciem do gardy, więc jak zobaczyłem, że tutaj biegnie, to jakby troszkę się ucieszyłem, że nie będę musiał kombinować, tylko po prostu od razu skończymy na dole, więc nawet tego za bardzo nie broniłem, ale też w sobie śmiesznie, że wyszedł z tego viral, szkoda, że jestem ofiarą tego viralu. No tak, to chyba taka właśnie akcja, którą najbardziej ludzie zapamiętali. Natomiast ja osobiście w głowie mam... Dużo atakowałeś z gardy, ale najbardziej mi zapadła w pamięć ta właśnie akcja, gdzie Taj skoczył po twoją głowę i wykorzystałeś to do tego, żeby głębiej tam zapiąć sankaku z tego falsa. Jak blisko tam było, żeby coś z tego wynikło, jakieś poddanie i czy z perspektywy czasu jakoś inaczej byś to może rozegrał? Na pewno bym to inaczej rozegrał. Dużo więcej bym szedł na jakieś wymiany na nogi. Miałem kilka razy takie sytuacje, dużo moich dojść kończyło się tak, że dochodziłem do jakiejś w miarę dobrej pozycji, żeby móc przejść do ataku, ale nie robiłem tego ze względu na to, że troszkę się bałem jego kontr, co było w tym momencie jakby na pewno wiem, że to był błąd. Zbyt dużo respektu miałem do jego ataków. Powinienem parę razy, mniej więcej, między innymi jakby w tej sytuacji, kiedy miałem tego ripa, powinienem pójść na wymianę, powinienem poprzekładać swoje nogi tak, żeby pójść po tą skrętówkę wtedy, kiedy powinienem, a nie wtedy, kiedy tak naprawdę już nic mi nie zostało i poszedłem po tego skręt tylko po to, żeby dostać próbę poddania, co koniec końców skończyło się tym, że wylądowałem skończyłem z próbą poddania, średnią, ale za to skończyłem w ćwiartce, więc tak. Nie było to tak, jak być powinno. Niestety pozmieniałbym wiele rzeczy tak na ten moment, no ale wyszło jak wyszło. Kolejne doświadczenie i mam nadzieję, że już nie będę popełniał takich błędów na w następnych pojedynkach. Może przejdźmy do paru pytań, które dostałem od widzów, które się wiążą trochę z tym tematem. I pierwsze z nich, które myślę wiele osób może ciekawić, to jest takie trochę zabawne. Jak myślisz, czy Taj Rutolo był do porobienia i w ilu przypadkach na 10 walk, ile uważasz, żebyś wygrał? Nie wiem, ciężko jest mi stwierdzić. Nie no, sama walka była bliska i wydaje mi się, że kurczę, wszystko zależy od podejścia, od taktyki. Jeżeli dobrałbym lepszą taktykę, jeżeli bym się lepiej może przygotował, lepiej bym atakował, to może i bym wygrał, ale on teraz też już jest troszkę mądrzejszy, jeżeli chodzi o to, jak ze mną walczyć i na pewno by poprawił niektóre rzeczy. I ciężko mi powiedzieć, ile na 10 walk mógłbym wygrać. Nie wiem, tak 2 na 10 w łe. Jeszcze jeśli chodzi o kulisy walki, to dostaliśmy też pytanie, co czułeś, co przechodziło przez twoją głowę w takim okresie przed walką, załóżmy godzinę przed walką, co miałeś w głowie? Wiadomo, że było troszkę presji przed tą walką, ale czułem się tak jak przed każdymi zawodami. Jakby wiadomo, że cała ta oprawa, że to jest jakby bardzo duży event, bardzo duża gala. Troszkę na mnie to wpływało, czułem tą presję delikatnie, ale nie różniło się to niczym od Mistrzostw Świata i BTF-u, czy Mistrzostw Europy, Panamsów, czy Trialsów. Było to bardzo podobne. Było to bardzo podobne uczucie do tego, co czułem przed finałami. Nie? Wiadomo, że te pierwsze walki na Eurosach, Panamsach to nie są aż tak duże emocje jak finał, więc było to porównywalne. Ale na przykład bardziej analizowałeś swój gameplan i to, co chcesz tam zrobić, czy twoje myśli gdzieś, nie wiem, uciekały w ogóle w zupełnie coś innego i jakby w jakiś swój świat i zupełnie o czymś innym myślałeś? Jak to wygląda? Gdzie uciekasz przed walką? Przed samą walką tak naprawdę tylko i wyłącznie wizualizuję sobie to, co może się wydarzyć w trakcie walki, to, co może się wydarzyć dobrego, złego, generalnie cały obraz, co powinienem robić. Przypominam sobie to, co mam zrobić, jaki jest mój plan na walkę i tak naprawdę tyle. Jakby skupiam się tylko i wyłącznie na niej. Czasem wiadomo, że te myśli uciekają w inną stronę i jakby nie skupiam się na tym, jestem zdekoncentrowany, ale tym razem było ok.
tylko że no właśnie, no, nie pykło, tak jak wcześniej jakby chodziło. Okej. Jeden z widzów odniósł wrażenie, że po prostu byłeś w jakimś stopniu tam wysuszony. Czy dobrze się czułeś? Czy jakby ile wagi musiałeś zrzucić na tą walkę i ile ważysz na co dzień? Na co dzień waży tak 86-7 kg, limit miałem 8,4, więc zawsze jestem trochę tłuściutki, nie byłem wsuszony w żaden sposób, po prostu ważenie było rano, nie byłem niewyspany. No, w łanie też jest ten test hydracyjny, prawda? Wiesz, na czym to mniej więcej polega? Kurczę, teraz mi zadałeś pytanie. No mniej więcej wiem, o co chodzi. Polega to na tym, żebym po prostu nie był za bardzo odwodniony, żeby zapobiegać sytuacji, w której zawodnicy zbijają dużą ilość kilogramów, właśnie odwadniając się, co jest niekoniecznie zdrowe i bezpieczne. I właśnie dzięki temu testowi zawodnicy jakby nie mają aż takiego dużego pola manewru, jeżeli chodzi o zbijanie wagi przez odwadnianie się. Muszą to niestety, zależy. Mogą zbijać wagę tylko i wyłącznie gdzieś tam, jakby nie wyłącznie, ale bardziej z diety wszystko zbijać, a nie przez odwadnianie się, co koniec końców jest troszkę zdrowsze i cięższe, bo ogranicza to możliwość zbicia 10 kg na ostatni dzień. No tak. Więc na tym to polega, po to zostało zrobione, więc też przez to nie zbijam aż tak dużo kilogramów, bo to tam 3-4 kilo to jakby to nie jest jakoś bardzo dużo, więc tak. Wydaje mi się, że problemy mogły zacząć się już przed walką, bo ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie musieliście chyba coś tam kombinować z lotami. Czy bałeś się, że ta walka może nie dojść do skutku? Nie bałem się o to. Też jakby Juan i Marcin zaczęli ogarniać bilety. W trakcie, jak już wszystko się tam wydarzyło, już był początek tego całego konfliktu, więc nie musieliśmy jakoś przebukowywać bardzo lotów, tak z tego co pamiętam. Mieliśmy przesiadkę w Turcji, także udało się jakoś bezproblemowo na szczęście polecieć do Tajlandii i wrócić z Tajlandii, także obyło się bez jakichś większych problemów, ale słyszałem, że część ludzi musiała sobie gdzieś tam przedłużyć wakacje albo zrezygnować z wakacji. Był to twój pierwszy raz w Tajlandii i przejdźmy może do takiego bardziej lifestyle'owego tematu, czyli jak ci się tam podobało, nie wiem, może jakieś coś dobrego tam jadłeś, jak ci się podobała kuchnia w Tajlandii? Też w Tajlandii byliśmy tylko i wyłącznie w Bangkoku, także nie zobaczyłem pewnie tej najlepszej strony, jakim są te wszystkie wysepki, więc no widziałem tylko tak naprawdę jedno miasto w całym kraju. Na samym początku było to ciekawe, bo to jest kompletnie inna kultura, kompletnie inne zwyczaje, więc fajnie było zobaczyć coś takiego na własnej skórze. Ale kurczę, koniec końców nie chciałbym się gdzieś tam przenosić do Bangkoku jakoś. Znaczy pierwsze 2 dni były fajne, ale później ogólnie ten chaos związany w sumie ze wszystkim jakoś mi tam nie przypadł do gustu. Ale no, tak jak mówiłem wcześniej, nie widziałem innych wysp, innych miejsc, więc jakby te moje odczucia są na bazie tego, że byłem tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Pewnie następnym razem chciałbym na pewno zobaczyć jakieś inne miejsca, jakieś wysepki, dzięki którym będę mógł bardziej poznać Tajlandię i kulturę. Co do fajnych rzeczy, no to na pewno kuchnia mi się bardzo podobała, bardzo mi smakowało. Jakby dzięki temu, że też mieliśmy chwilę czasu po walce, to też poszedłem na kilka treningów, dzięki którym mogłem gdzieś poznać lokalsów i oni mnie zaprowadzili gdzieś tam w jakieś fajne miejsca, mogłem potestować nowe rzeczy do jedzenia, więc więc fajnie, bardzo fajna przygoda i mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze raz uda mi się tam polecieć. No tak, a właśnie byliście też i przed walką, no i też mówisz, że po walce zostaliście. Gdzie i z kim tam miałeś możliwość potrenować? Jak oceniasz właśnie tam poziom tych gymów w Bangkoku, gdzie byliście? Byliśmy na 2 wolnych matach, tak naprawdę. Kurczę, wydaje mi się, że poziom w Azji jest troszeczkę niższy ze względu na to, że jiu-jitsu nie jest aż tak popularne i też nie byłem w najlepszych klubach w Tajlandii. Generalnie chyba. Wydaje mi się, że większość dobrych klubów, większość dobrych zawodników siedzi właśnie gdzieś na Phuket albo jakichś innych wyspach. Wydaje mi się, że Phuket jest takim najbardziej najlepszym miejscem do trenowania.
No i jakby to była wolna mata, także to byli ludzie, którzy trenują sobie jiu-jitsu jako hobby, więc no poziom nie był jakiś rewelacyjny, ale też nie można powiedzieć, że byli jakoś bardzo słabi. No jakby reprezentowali jakiś tam poziom, tylko że trzeba wziąć jakby pod uwagę to, że to są jakby ludzie, którzy mają normalne prace i normalne życie, nie przytulają się tylko z chłopakami cały czas, no więc, więc spoko, fajne doświadczenie, fajnie, że też dzięki jiu-jitsu można jakby przełamywać od razu tą barierę między nowymi ludźmi, bo jest jakiś tam temat zaczepienia, jakiś punkt zaczepienia, dzięki któremu można już nawiązywać jakieś tam bliższe, no po prostu można nawiązywać relacje i dzięki czemu można jakby poznawać tą kulturę tego miejsca troszkę z innej strony, nie z takiej bardzo turystycznej, bo jednak to są lokalsi, oni znają troszkę fajniejsze miejscówki niż te, które poleca gdzieś polecają w internecie, więc fajnie, że można w ten sposób jakby korzystać z jiu-jitsu. Pokazałeś się bardzo dobrze i nawet mimo tej przegranej udało ci się jakby zyskać punkty w rankingu, gdzieś tam dalej awansować. Dalej jestem w tym samym miejscu, Aha. ale to nie wyszło z tego, nie awansowałem nigdzie, tylko to bardziej wyszło z tego, że osoby, które były wysoko w rankingu, przegrały na trialsach brazylijskich i po prostu powpadały nowe osoby do rankingu. Ja gdzieś tam jakimś cudem zostałem na swoim miejscu, ale ogólnie były roszady w moich kategorii. Okej. No tak czy inaczej, jakby co przyniesie przyszłość, że tak powiem. Jakie są twoje plany i startowe, i też właśnie, no może zacznijmy od planów startowych. Także na pewno chciałbym spróbować zdobyć Major w Grand Slama i BTTF-u bez kimon. Także zapisałem się już na Brasileiro. Chciałbym wystartować na Panamsach i na Europie. No i wiadomo, że gdzieś na Worldsach, jakby była możliwość, to też bardzo chętnie bym wystartował. Ale głównym moim celem jest właśnie spróbowanie tego, żebym zdobył Grand Slama. Też mam Mistrzostwa Świata DCC we wrześniu, także też chciałbym jak najlepiej się pokazać. Wiadomo, że ruleset nie jest najlepszy pode mnie. Gdzieś tam jakby staram się dodawać nowe rzeczy, żeby gdzieś być troszkę bardziej wszechstronnym i nie być aż tak upośledzonym w dogrywkach. Więc to są takie moje główne cele. No i dodatkowo super by było, jakbym miał dodatkowo jakieś super fighty. Na razie nie jest nic potwierdzone. Też mam jakby kilka tych jakby walk obiecanych. Po oceanie mam teoretycznie ten kontrakt z Who's Number One. Po zawodach AJP, po tych mistrzostwach świata AJP, tam też było wspomniane o tym, że teoretycznie mam gdzieś zapewnioną walkę na ADXC i mam nadzieję, że gdzieś właśnie wpadnie dodatkowa walka na One. Także chciałbym iść gdzieś w tym kierunku, żeby łączyć otwarte turnieje z superfightami, a jak to wyjdzie, to zobaczymy. A Craig Jones teraz ogłosił jakiś turniej 8-osobowy o 10 baniek. Myślisz, że odezwie się do ciebie? Już tam startowałeś w CJI-u, ostatnio masz falę taką, wiesz, wzrostową. Nie jesteś chyba, z tego co wiem, na razie związany żadnym kontraktem. Może się odezwie do ciebie. Kurczę, no raczej nie. Raczej nie. Wydaje mi się, że jest dużo lepiej, jest bardzo długa lista zawodników, którzy są bardzo, bardzo dobrzy, a wydaje mi się, że mimo wszystko i tak się nie załapią do tego turnieju, więc wydaje mi się, że jakby, nie wiem, z 30 zawodników złapało kontuzję, to tak, wtedy jestem realnym kandydatem. Okay. Pojawia się coraz więcej tych organizacji i oprócz wspomnianego Polarisa, czy też One, gdzie już zawalczyłeś, jest też na przykład UFC BJJ i czy gdzieś tam się może ktoś odzywał z UFC BJJ? Czy cośkolwiek na ten temat myślałeś, albo masz możesz się czymś podzielić? Na ten moment nie mam żadnego ważnego kontraktu. Mam gdzieś tam obiecane kilka walk. Mam nadzieję, że właśnie ludzie, którzy obiecali mi te walki, dotrzymają słowa, a jak wyjdzie, to nie wiem. Na pewno chciałbym cały czas startować na IBTTF-ie, DCC, na tych otwartych turniejach. Wydaje mi się, że koniec końców to ma największy prestiż, mimo tego, że nie zawsze kategorie są bardzo dobrze obsadzone, ale tak naprawdę
to są platformy, dzięki którym można troszkę bardziej się promować. Można startować praktycznie co miesiąc, co 2 miesiące, bić się z bardzo dobrymi zawodnikami, także koniec końców chciałbym iść tą bardziej tradycyjną drogą przez właśnie walki na IBTF-ach, ADCC i dalej chciałbym bardziej te wszystkie superfighty, gale traktować jako dodatek do tego, co oferuje ADCC i IBJJF. Trochę tak jak większość ludzi robi właśnie w kimonach. Czyli na razie nie za bardzo wchodzi w grę na przykład kontrakt, który miałby ciebie na wyłączność? Nie chciałbym czegoś takiego. Wiadomo, no jakby zależy wszystko od warunków. Jeżeli będę mógł startować, wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał kontrakt. Bo tak jak sobie wcześniej nawet rozmawialiśmy, jeżeli będzie kontrakt na 4 walki, ale bez określonego czasu, kiedy będę miał te walki, no to tak naprawdę sam siebie mogę zablokować, podpisując taką umowę. No ale jeżeli byłoby tak, że nie wiem, miałbym 5-6 walk zagwarantowanych w jednym roku, no to okej, to jakby mógłbym coś takiego robić. Plus mimo wszystko chciałbym robić te wszystkie majorsy ze względu na to, że wydaje mi się, że koniec końców tak można budować tą swoją, powiedzmy, te swoje takie CV, że koniec końców ludzie i tak na to będą patrzeć. Też ludzie, którzy oglądają te wszystkie eventy, którzy sponsorują tych zawodników, którzy mają akademię, którzy jakkolwiek są związani z jiu-jitsu, którzy oglądają właśnie te eventy, to są ludzie, którzy trenują, a zazwyczaj miejscem, gdzie tacy ludzie startują jest IBJJF. Także to jest taka platforma, dzięki której wydaje mi się, że można docierać do większej ilości ludzi. I pokazałeś, że tam na tych zawodach jesteś bardzo dobry, szczególnie na IBJJF-ie. Mam nadzieję, że uda ci się tego Grand Slama zaliczyć w tym roku. Przejdźmy może do Australii, bo to jest coś ciekawego. Pojechałeś do Lachlanna Gilesa. Skąd w ogóle taki pomysł? Skąd pomysł? Kurczę, wyszło to dość spontanicznie. I geneza była taka, że po prostu sprawdziłem, ile kosztują loty z Tajlandii do Australii. Jak już było wszystko potwierdzone, że walka będzie w Bangkoku i że będzie w lutym i tak to wyszło, tak powstał cały pomysł polecenia tam, żeby potrenować, bo tak naprawdę nigdy wcześniej nie miałem lepszej okazji, żeby móc polecieć do Australii, potrenować z Rachlanem i zobaczyć troszkę zobaczyć, jak wygląda właśnie jiu-jitsu w tamtej części świata, więc taka była tego geneza. I co do samego wyjazdu, no to jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam wpadnę. Bardzo mi się podobało. Też ciekawe jest to, że Australia i Europa stylistycznie są bardzo podobne. Generalnie jakby każdy region świata ma jakiś tam swój styl, którym walczy. W Stanach dużo bardziej łączą gdzieś outside passy z zapasami. Generalnie pracują sobie z góry, a jakoś się to w Europie i w Australii jakoś się tak złożyło, że wszyscy walczą gardą i omijają zapasy i jakby głównie są skupieni na walce z dołu plus przejścia gardy. To jest w ogóle ciekawe, że jakby bez żadnego połączenia też jakby wszystko jest od ciebie strasznie daleko. Jakimś cudem jakby nie wszyscy, ale większość walczy bardzo podobnie, więc też ciekawe było porównanie właśnie tych jakby sposobów, styli i podejścia ogólnie, i podejścia do treningu i w jaki sposób oni ćwiczą, jak mogliśmy to porównać z naszym stylem powiedzmy trenowania i walczenia. No właśnie, bardzo oni są mocni w tej gardzie, chociażby Levi, który też jest w topce. Ale z Levi'em chyba się nie udało potrenować, z tego co wiem. Niestety nie. Rachlan obiecał nam, że albo ogarnie Levi'a, albo kangury i na koniec tygodnia stanęło na tym, że pokaże nam kangury. Więc ciężko jest spotkać Levi'a. Levi żyje trochę swoim życiem i trenuje na swój dziwny sposób, ponieważ surfuje i myśli o jiu-jitsu, mimo to jakby dalej jest top 1 świata, więc to jest niesamowite, że jakoś to działa. Może też powinieneś zacząć surfować, bo wiem, że Tairu Tolo też jest surferem. Może tak, ale niestety nie mam dostępu do fal. Dobrze. Natomiast byłeś tam, oprócz Lachlana też pewnie inni zawodnicy byli na sali. Podłapałeś tam coś od nich?
Tak. Jakby głównie pojechałem tam, żeby pouczyć się nowych rzeczy, nie chciałem jakby sparować, no bo równie dobrze tutaj mogę posparować z chłopakami, a cała ekipa tak naprawdę Lachlana jest bardzo techniczna, są bardzo dobrzy, generalnie z gardy są wybitni, więc mega miejsce dla mnie, jeżeli chodzi o to, że mogłem uczyć się troszkę innego podejścia do gardy względem tego, co ja robię. Było to jakby naprawdę dla mnie był to bardzo dobry wyjazd i kurczę, bardzo dużo się nauczyłem. Także jestem mega wdzięczny też Lachlanowi, całej ekipie, że przyjęli nas tak jak swoich, mimo tego, że jakby gdzieś pewnie z niektórymi zawodnikami będziemy się łapać na zawodach. Tak mimo wszystko byli bardzo otwarci, byli bardzo pomocni i jakby tak jak wcześniej mówiłem, potraktowali nas jak swoich i jeżeli o cokolwiek zapytałem, to zawsze odpowiadali, także już nie było nic do dodania. Także jestem mega wdzięczny i bardzo się cieszę, że tak się udało wszystko poukładać. To możesz zdradzić, nad czym teraz po powrocie pracujesz najbardziej? Tak, na pewno chciałbym dodać przejścia gardy plus gardę siedzącą, bo wydaje mi się, że to są takie aspekty, w których mam bardzo duże luki i to są rzeczy, które przydadzą mi się na ADCC, bo ciężko jest znaleźć poddanie na osobie, która za bardzo nie musi ryzykować z góry, więc koniec końców muszę szukać gdzieś sweepów, a po sweepach muszę gdzieś tam pracować z góry, więc głównie właśnie pod to ADCC chciałbym gdzieś bardziej iść w tym kierunku, żeby sweepować, być w miarę stabilnym z góry, pracować głównie z góry, a nie strzelać poddaniami z dołu i polować na full sweepa, bo może być tak, że się nie doczekam i nikt nie wejdzie ze względu na to, że niestety na tym ADCC, na zasadach ADCC jest tak, że osoby z góry niewiele muszą robić, żeby dostać decyzję i wiele zawodników to wykorzystuje, więc te walki czasem wychodzą tak, że jedna osoba sobie siedzi, druga sobie stoi, ta osoba z dołu szuka czegokolwiek, osoba z góry sobie dalej stoi, jakby nic się nie dzieje. A wróćmy jeszcze na chwilkę no w zasadzie już na zakończenie do tej Australii. Pogadaliśmy troszkę o Tajlandii, natomiast jak było w Australii, czy to było typowo treningowo, czy udało się też trochę zobaczyć Australii? Tak samo jak z Tajlandią, udało nam się tak naprawdę zobaczyć tylko jedno miasto, ale z Australii zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Naprawdę jedno z najlepszych miejsc, w jakich byłem. Było to wręcz utopijne pod tym względem, że poziom życia, poziom jakby generalnie poziom życia jest na tak wysokim poziomie, że małym wysiłkiem ludzie są w stanie żyć tak, że nie muszą się w ogóle martwić o jutro, jakby pod takim względem, że można mieć normalną pracę, nic jakiegoś niesamowitego, nie wiem, można pracować nie wiem, na kasie w sklepie, a mimo to ludzie tam są w stanie wynająć mieszkanie, dodatkowo pojechać sobie gdzieś na wakacje i jakby nie muszą przy okazji pracować 16 godzin dziennie, tylko mogą sobie pracować normalną liczbę godzin. Przy okazji mogą skupiać się na swoich zajawkach, także też ciekawe było to, że na grupach powiedzmy grupach południowych, nie wiem, typu 10, 11 potrafiło przyjść ponad 20 ludzi. Mimo to jakby łączyli sobie normalne życie i też to nie byli zawodnicy, to byli jakby ludzie, którzy mieli normalne prace, a mimo to mogli tak czy siak jeszcze trenować jiu-jitsu na bardzo wysokim poziomie. Mogli trenować 2 razy dziennie przy okazji pracując, więc to było niesamowite. Plus Australijczycy są mega pozytywni, mega mili, także też nie spotkały nas żadne niemiłe sytuacje. Wszyscy byli bardzo otwarci, bardzo mili i też nie byli tacy jak Amerykanie, nie pytali się co chwilę, co tam u ciebie i tutaj jak się czujesz, więc to też było całkiem spoko. A jak się czułeś, kiedy twój wyjazd się zakończył i zbliżał się lot do Polski? Czułeś, że nareszcie wracam, czy chciałeś jeszcze trochę tam zostać? Cieszyłem się, że wracam, ze względu na to, że właśnie po tej przegranej walce no na pewno złapałem troszkę większą motywację.
dało mi to trochę większego kopa do działania. Wiadomo, że no jakby fakt, że przegrałem w ogóle mnie nie cieszył i w ogóle nie mimo tego, że dobrze się zaprezentowałem, to nie było to coś, co mówiło mi, że super, mogę sobie dalej trenować tak samo, tylko troszkę, wiadomo, że troszkę mnie to poirytowało, troszkę jakby troszkę źle się z tym czuję, że przegrałem i jakby to potraktowałem bardziej jako taką motywację do nie cięższych, ale no bo nazwijmy to cięższych treningów i troszkę jeszcze większego poświęcenia na jiu-jitsu, żeby móc jednak już nie doprowadzać do takich sytuacji. Dobrze, Paweł, dzięki za wywiadzik i życzę Ci, żebyś miał szansę się odegrać. No i powodzonka. Dziękuję bardzo.